Witajcie, to Fundacja Polscy Przodkowie. Jesteśmy w drodze na Wileńszczyznę do Mickunów. Nasz pierwszy pobyt tam, jedziemy z darami dla dzieciaków z miejscowego przedszkola. No, jesteśmy wszyscy chyba bardzo podekscytowani w czasie tej nocnej podróży na Wileńszczyznę. Spotykamy się z panią starostą gminy Mickuny, panią Renatą Mickiewicz. Porozmawiamy o problemach i codzienności lokalnej polskiej społeczności kresowej w Mickunach. Pani starosto, jak dużo ludzi mieszka w gminie Mickuny? W naszej gminie jest około 6 tysięcy mieszkańców, które deklarują swoje miejsce zamieszkania, ale tak na ogół mamy o wiele więcej. Jesteśmy gminą przymiastową, która przy stolicy znajduje się. Jesteśmy taką, robimy się jak sypialnia stolicy, to do nas bardzo dużo przyjeżdża mieszkańców. I macie bardzo duże polskie tradycje, prawda? I większość mieszkańców ma polskie korzenie. U nas około 60% ma gdzieś polskie korzenie i naprawdę staramy się te tradycje podtrzymać, zachować, przekazać. A proszę powiedzieć, co jest teraz najważniejsze w tym właśnie dziele utrwalania polskich tradycji u młodzieży, u dzieci? Proszę powiedzieć, co teraz jest takim najpilniejszym działaniem, żeby młodzi utożsamiali się z Polską, z polskością? Po pierwsze, nie musi nasza mowa zaniknąć w Polsce. To staramy się, żeby w rodzinach nadal był język polski, żeby mówiono tym, rozmawiali, żeby dzieci od pierwszego miesiąca słyszeli tę mowę. Po drugie, przekazujemy swoim dzieciom te stare tradycje, o które dbali nasi dziadkowie, nasi rodzice dbają teraz. I my już też jak rodzice, te starsze, przekazujemy dzieciom, żeby nie zanikli, żeby po prostu potem nasze dzieci przekazali i już dali swoim wnukom. No i rozumiem, że też jesteście bardzo aktywni jako Polacy, bo spotykamy tutaj samych aktywnych Polaków, aktywne Polki, wspaniałą panią dyrektor przedszkola, panią dyrektor liceum, gimnazjum, przepraszam, i panią starostę. Czyli rozumiem, że wiecie, czy macie świadomość tego, że bez aktywnego działania, bez włączania się w tą budowanie tradycji, znaczy kultywowanie tradycji nie ma na to szansy, tak? Nie, jeżeli nie ja, to właśnie każdy z O nas właśnie, tak. takie myśli, kto jeżeli nie, to już my, tak? To jest piękne motto, kto jeżeli nie ja, tak? Motto polskich kobiet, Polaków na Litwie. Właśnie, że u nas tutaj same kobiety rządzą, to kto jeżeli nie my? Pani starosta, a skąd ta piękna flaga, bo słyszeliśmy, że jest za tym bogata historia. Jesteście chyba pierwszą gminą, tak, która ma tu w okolicy swoją flagę. No nie jesteśmy pierwszą, ale byliśmy jedną z pierwszych, które potwierdzili właśnie flagę. Herb mamy i flagę. To jest nasza rzeczka, Wilenka, a to są 3 gwiazdy. To znaczy u nas na naszym terytorium mieszkali 3 znane takie osoby. To Morawski, Słowacki przyjeżdżał do swojej matki i był taki profesor Bykiu, który szczepionkę odnalazł. No to właśnie upamiętniliśmy tych osób w naszym herbie. I wszyscy nad Wilejką byli. Tak, właśnie na samym Wilenku, tutaj i jesteśmy. Znamy emerytowaną nauczycielkę, starszą panią Helenę, która o historii samych Mickun i lokalnej społeczności wie więcej niż wszyscy inni. Pierwsze wzmianki gdzieś tam XVII-XVIII wieku są. Prawdopodobnie nazwa poszła od nazwiska Mickun. Właściciel jakiś widocznie tu ziemię miał i od tego, że tutaj ich tam jakoś więcej było tych Mickunów, no to Mickuny. Tak zostały te Mickuny. No, a potem ziemię te i te działki tutaj, jakie tutaj łąki, wszystko wykupiła rodzina Pilarów. Sama rodzina pochodzi z Lap koło Białegostoku. I Pilarów tutaj cała rodzina żyła. Wykupił Aleksander Pilar, stary Pilar nazywali. Potem syn, a potem u niego jeszcze 4 dzieci było. No, stary Pilar był bardzo srogi, wymagający. Młodszy Pilar trochę lepszy był, no to pogrzebany na cmentarzu. Ten Marian zmarł młodym, zostało 2 braci, to już ja o Pilarach dalej mówię. 2 braci było w legionach polskich. A Roman Pilar był w Moskwie z Dzierżyńskim jako czekist, jak po polsku? Czekista, tak. Jako czekista. No i on tu przyjechał pewnego razu i
tak mówi rodzicom, oddajcie ziemię, podzielcie na wszystkich. No mówią, no jakże my oddamy tą ziemię? Oddacie wszystko jedno. No i między braćmi zaczęła się wielka kłótnia. Roman był ranny w rękę, a tych dwoje braci, i nie wiem gdzie, no w ogóle oni gdzieś schowali się w Wilnie i pochowani na Rosach teraz. Tam był taki domek, w tym domku oni bronili się, tych dwoje braci, to z Legionów Polskich, przed bolszewikami, ale potem zostali aresztowani i prawdopodobnie rozstrzelani. A Roman uciekł do Moskwy i z Dzierżyńskim jako czekista tam potem jego los bardzo ciężki, też w Środkową Azję i w 1937 roku Stalin rozstrzelał jego, Romana. To była potęga, to był bardzo wielki rozum, w Szwajcarii miał szkołę skończoną. No taki działacz polityczny to była prawa ręka prawie Dzierżyńskiego. Czyli z tych 4 braci, tak naprawdę żaden tutaj nie został tam już. Tylko Marian, ten, który taki jakby był inwalidą, taki pierwszy, to tu pochowany. Tak, a dwoje braci na Rosach. Na Rosji jeden tam został rozstrzelany w Związku Radzieckim. A tak? jeden w Azji Środkowej gdzieś tam był. Czekamy właśnie na dzieciaki, one kończą jeść śniadanie, ale mamy dla nich niespodzianki i zaraz przyjdzie do nich święty Mikołaj. Ale tak wypadło, że do Micku znowu zawitał Mikołaj. Nie wiadomo czemu tutaj do grzecznych dzieci, mówi, przyjechał. I mówi, że mało zostało czasu do świąt. Naszych tutaj jeszcze przedszkole, mówi, jeszcze ma prezenty, tutaj nie wszystkie rozdał. Macie, jak trzeba zawołać świętego Mikołaja? Bo on to głuchy, stary, to nie wiadomo jak tu do nas przyjdzie. Zablądzi jeszcze. Jak trzeba zawołać świętego Mikołaja? Głośniej! Głośniej, tak, ale jak trzeba zawołać dzieci? Jak? Albo Mikołaju, tak? No prosimy. Mikołaju! Słyszał? O, to przyjaźnie! O, brawo, brawo! Na kogo czekaliście, to ktoś przyszedł do nas? Kto tu? No tak, słyszałem, że tutaj ktoś mnie woła. Tylko ja się muszę upewnić, że wiem, gdzie jestem. Czy to dobre przedszkole, bo dzieci jest dużo, to na pewno wszyscy mi powiedzą, gdzie ja jestem, w jakim przedszkolu, wy? Gdzie my jesteśmy? W Mickunach, czyli dobrze trafiłem. To jest to przedszkole, do którego miałem dzisiaj przyjechać. Można odpakowywać? Może Mikołaj nam pomoże? Trochę? No pewnie. No co, dobra, ale starsze dzieci to. A i maluchy chcą, no to pojemy, dobra. Teraz możecie robić bałagan, dzieci. Jedyne co jemy. W roku chyba takie przedszkole, że można robić bałagan. Oj, dużo książek, ojej, ale to dzieci nasze będą czytać, tak? Wszystkie paczki utworzone? Ojej, dzieci. To nie pójdź, to wszystkich dzieci. Książki polistajmy teraz, dobrze? Trzymamy. A ja nie słyszę, że dzieci paczki otwieracie, a co Mikołajowi mówimy? A co Mikołajowi mówimy? Proszę bardzo. Nawet to dla nas jest zabawa. Reprezentuję żłobek przedszkole w Mickunach, rejon wileński, akurat tą polską stronę rejonu wileńskiego. Nasze przedszkole liczy ogółem 8 rok życia, egzystowania, pracy. Na dany moment do przedszkola chodzi raczej 72 dzieciaków w wieku od 2 do 6 lat. Mamy 4 grupy z językiem polskim nauczania, raczej tak to się mówi u nas. No i działamy dość aktywnie, współpracujemy z miejscowymi organizacjami naszej gminy, takimi jak starostwo, gimnazjum w Mickunach, dom wspólnoty, czyli dom kultury, również z księdzem naszej parafii. Staramy się od najmłodszych tych lat, od tych najmniejszych dzieciaków przekazywać to, co jest dla nas najważniejsze, to czyli kulturę, tradycję naszych przodków, naszych dziadków, pradziadków, naszych rodziców.
Śpiewamy, rozmawiamy, bawimy się w języku polskim, edukujemy naszych dzieci w języku polskim, chcemy, żeby to słyszały nasze dzieci na co dzień. Akurat jest taka tendencja, że przychodzą do nas dzieciaki z różnych rodzin, czyli z rodzin nie tylko polskich, ale rodzin i mieszanych. Taka jest tendencja niestety tego czasu. Ale cieszy nas to również, że czasem ten język polski przewyższa może i dziecko tak się naucza tego języka polskiego, że po prostu potrzebuje, żeby w domu z nim rodzice rozmawiali w języku polskim, a jeżeli nie rozmawiają, to po prostu potrzebują tego dzieciaki. To cieszy nas to niezmiernie. I no, mamy nadzieję, że jesteśmy tymi najważniejszymi tutaj dla tych dzieciaków, bo zahaczamy ten wiek taki najbardziej ważny dla formowania osobowości dziecka, to mamy nadzieję, że robimy dobrze. Przedszkolaki dzisiaj mają spacer z aniołami, zanoszą je do lokalnego kościoła, a my przy tej okazji widzimy się z księdzem, z Waldemarem Olczukiewiczem. Będziemy z nim rozmawiać o problemach parafian, o cmentarzach i o tym, co można by było na tej społeczności załatwić. Aniołek wasz. No, jak ty masz imię? Daniel. I aniołek ma imię Daniel, prawda? Bo inaczej nie byłby twoim aniołkiem, prawda? No, już jest raczej mieszana liturgia, mieszana też parafia, dlatego że też, jak już wspomniałem, coraz więcej też jest litewsko mówiących, ale podtrzymywanie budowania jako tożsamości swojej bardziej przychodzi z Polski. Jestem tutaj po to, aby podtrzymać nadzieję, bo tożsamości nie mogę dać. Tożsamość mogą dać Państwo, którzy przyjeżdżacie, Państwo, którzy też i wspierali też odremontowanie też kościoła, bo to też jest prawda, że wiele funduszy przyszło nam z Polski do odbudowania tego kościoła. Widziałem na instytucji, że 2000 rok, tak? Czyli milenijny rok od... Tak. No, milenijny rok już ukończone były prace, ale 1996 rok, kiedy rozpoczęto pracę, to wiele funduszy przyszło z Polski. I dlatego bym powiedział, że moja działalność tutaj, jak i każdego księdza tutaj przebywającego, jest właśnie podtrzymanie w nadziei, że nasza tożsamość, ludzka tożsamość ma perspektywę. A aby miała perspektywę i miała ufundowaną perspektywę, uzasadnioną perspektywą, to raczej bardziej wasza działalność z polskich różnych organizacji, czy bądź przywożenia paczek przedświątecznych, czy bądź pomoc przedszkolakom, czy bądź pomoc szkolom jest niesamowita. Jest to brak słów, aby można określić, jak wielkie daje siłę do utrzymywania tożsamości. Bym siebie nazwał takim orającym pole, ale musi być ten, który daje wzrost. Właśnie wasza organizacja, wasze przybycie tutaj daje wzrost. Pokaz, że zachęcenie, pobudzenia, że warto zachować swoją tożsamość. Wspomniał też ksiądz o tym, że dużo pracy wymagają cmentarze, że jest tutaj dużo polskich nagrobków, które wymagają i indeksacji, i odnowienia, i renowacji, że to też jest element tego, żeby tą tożsamość i katolicką, i polską, i tu lokalną właśnie utrzymać. No, nie zdradźmy tajemnicy, że często rosyjskie cmentarze, bo cmentarze w Rosji czy na Białorusi dużo gdzie są w opłakanym stanie. Tu też jest niestety już pojawiają się nadgrobki właśnie zaniedbane.
I dlatego zaiste ciągle ja chodziłem z myślą, jakby zachęcić tą społeczność, w której mieszkam, w której posługuję, aby jakoś pamiętać o tych, którzy nawet są obcy nam, ale niestety skoro jest zmiana pokoleń, jest też zmiana ludzi, jest to bardzo ciężko, dlatego że czują się wyobcowani, czują się, że jest to niepotrzebne. Dlatego Wasza inicjatywa odnowienia polskich grobów tutaj na Litwie i też w parafii naszej jest zaiste wspaniałym znakiem, wspaniałym ogniskiem, które mam nadzieję, że zaiste rozpali i naszych ludzi do tego, abyśmy umieli zadbać nie tylko o swoich najbliższych, ale i o tych braci w wierze i braci w narodzie. Moim zdaniem to jest bardzo ważne i dlatego jestem zachwycony z Waszej inicjatywy. Naprawdę. No, piękna puenta, bracia we wierze i bracia w narodzie. Dziękujemy księdzu. Okolice Wilna to bardzo dużo cmentarzy, na których pochowani są Polacy i wiele zapomnianych grobów, w tym zapomniane groby osób ważnych dla lokalnych społeczności. Na przykład w Mickunach jest to rodzina Pilarów, miejscowych dziedziców, miejscowej szlachty, którzy bardzo zasłużyli się dla tego miasta. Będziemy dzisiaj starali się odnowić niektóre z grobów i w przyszłości postaramy się działać na rzecz renowacji polskich nagrobków na Wileńszczyźnie. Panią dyrektor miejscowego gimnazjum w Mickunach, a także z młodzieżą, z uczniami z najstarszych klas w tutejszym gimnazjum. Pani dyrektor, jakiej wielkości jest Pani szkoła? Ile tutaj dzieci uczęszcza? Na dzisiejszy dzień to jest liczba 205 uczniów mamy na dzisiaj. To są uczniowie klas od 0, czyli przedszkolna klasa przygotowawcza. I klasy pierwsze 12, czyli uczniowie, którzy skończą u nas gimnazjum, to już mają maturę i wtedy wybierają albo studia, albo jakiś, nie wiem, zawód już mogą gdzieś. Czyli od Czyli 6 do 18 lat, tak? Od 6 do 18 lat i mogą tu spędzić 13 lat i otrzymać maturę i dalej. I dużo jest dzieci z polskich rodzin? Dzieci o narodowości polskiej? No, praktycznie wszyscy są, a jeżeli nie obojga rodziców Polacy, to jeden na pewno tak. Czyli to albo są rodziny mieszane, albo są czysto polskie, jeżeli tak można powiedzieć, tak? Czy konkretnie podać procentów jakichś tam, czy liczby konkretnie to nie mogę, ale no w każdym bądź razie jeden z rodziców jest na pewno Polakiem. I nauka też jest w języku polskim, tak. polskim, Wszystkie tak? przedmioty są wykładane w języku polskim, no ewentualnie litewskie po litewsku i mają tego też dużo. Jak Pani dyrektor uważa, co w tej chwili najbardziej młodzieży czy dzieciom potrzeba, żeby utrzymały tą polską tożsamość, rozumienie polskości? Co jest najważniejsze? Ja myślę, że jakiś kontakt, tak, więcej kontaktu, bo nie mogę powiedzieć, że nie ma kontaktu, ale z Polakami z Polski, to właśnie, że oni też są Polakami i my, i to jakoś to podtrzymuje, bo tak, no my tu jesteśmy takim odrębnym momentem, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak, bo tu są naokoło wszędzie Litwini, no Wilno blisko, tak, i ten język na co dzień litewski też jest gęsto i tak można się trochę zagubić, nie, że tak młodzież, ona teraz jak rozmawialiśmy, nie ma takiego ani przynależności może takiej powiedzmy do narodowości, ani do państwa, teraz wszyscy są tacy powiedzmy światowi, prawda, jakby no ta ojczyzna tak czują, to musimy też w nich wychowywać ten patriotyzm, prawda, i tą narodowość i tak dalej. I myślę, że ten kontakt z Polakami z Polski właśnie, o to, że oni też rozmawiają po polsku i tak tego więcej, żeby było i staramy się to robić, jakieś tam projekty prowadzić i gościmy często też Polaków z Polski. Ja myślę, że to musi być i tym samym przypominamy im korzenie.
Jesteśmy na cmentarzu na Roście w Wilnie. Cmentarzu słynnym przede wszystkim z tego, że spoczęło tutaj serce marszałka Józefa Piłsudskiego, ale i wielu innych znanych Polaków zasłużonych dla Polski, dla Wileńszczyzny. Dlatego nie mogło nas tutaj zabraknąć podczas naszej wizyty na Litwie. Wyruszamy właśnie w drogę powrotną z Mickun do Warszawy. Chociaż na dzień dzisiejszy ta nasza wielka litewska przygoda dobiega końca, mamy nadzieję, że w rzeczywistości jest to początek dalszej owocnej współpracy.